Okłamywali was całe życie. Mówili wam w polskich mediach, że to jest kokos. No słuchajcie, tak, to jest kokos, tylko to jest stary kokos. Świeży kokos na Filipinach wygląda tak. I to jest dokładnie to samo. Już wam wszystko wyjaśnię. Ja nazywam się Rafał Baran, a to jest życie na Filipinach. Zaczynajmy. Ale oczywiście pierwsze i najważniejsze. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej niekoniecznie na temat kokosów, ale życia na Filipinach, zapraszamy was do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapkę w górę. To was oczywiście nic nie kosztuje, a nam to sprawi ogromną przyjemność, bo dzięki to wam będzie ten kanał się rozwijał. Dziękujemy, no i zaczynajmy. Wiem, że może to głupio zabrzmi, ale musiałem nagrać ten odcinek. Musiałem niektórym osobom wyjaśnić, jak wygląda tak naprawdę świeży kokos, bo jest bardzo dużo pytań odnośnie tego. I powiem wam, że ja mieszkałem w Polsce, no tam 12-15 lat temu, jak kiedyś na przykład szedłem do sklepu i myślałem, że kupuję świeżego kokosa, albo że kupuję kokosa, który tak naprawdę jest no, idealny do jedzenia i się nadaje do wszystkiego i po prostu jest super smakowity, no to byłem w błędzie. Bo ja myślałem, że ten kokos, który normalnie w markecie możecie dostać, nie wiem w jakiej cenie, w Polsce jest uznawany jako kokos. No nie ma rozróżnienia, że to jest świeży kokos, stary kokos, wczorajszy, przedwczorajszy, czy do czego ma się nadawać. Po prostu wy go rozbijacie na pół czymś młotkiem, albo czymś ciężkim, albo piłą łańcuchową, albo czymkolwiek macie pod ręką i jecie tą twardą część środka. Do tej twardej części zaraz przejdziemy. I słuchajcie, ja też tak myślałem. Ja nie wiem, czy to nie było spowodowane tymi takimi różnymi reklamami w telewizji, na przykład jakieś batony, gdzie to takie kokosy się rozbijają na kamieniach i nagle ten niby świeży kokos jest przerabiany na batony i wy sobie to jecie. Nie pamiętam nawet, jak to się już teraz nazywało, ale jakoś taki jeden z popularnych tych, wiecie, tych batoników. No i słuchajcie, tak? Wszyscy myśleli, że pewnie to jest świeży kokos, tak? To się je na Filipinach. Jak przyleciałem na Filipiny, to się bardzo zdziwiłem, ponieważ to, co tutaj jest, to jest jak najbardziej stary kokos, którego żaden Filipińczyk nie będzie jadł, nie będzie nawet go próbował jeść. Już wam wyjaśnię dlaczego. Ten stary kokos nadaje się tylko i wyłącznie do kilku rzeczy, a mianowicie do rozbicia. I jak go oczywiście rozbijecie, to dostajecie takiego, jakby to nazwać, polskiego, świeżego kokosa, który wygląda dosłownie tak. I to, co tutaj jest, no niby pachnie kokosem, tak kokosowo, ale to nie jest świeże. To na pewno, słuchajcie, nie jest świeże. A, zapomniałem noża. Możecie zapytać mojej żony, możecie zapytać każdego Filipińczyka, czy smakuje im taki twardy kokos. Ja już, kurde, zapomniałem, jak to się ciężko wyciągało. Ale tak, rzeczywiście, jak w Polsce coś takiego jadłem, to wszyscy się tym zachwycali, że to jest takie dobre. No, może komuś to smakuje. Może ktoś lubi takiego starego kokosa jeść. Na Filipinach? Ja nie zjem tego. Na Filipinach czegoś takiego się po prostu nie zje. To się nadaje tylko i wyłącznie do kilku rzeczy. Już wam wyjaśnię. Po pierwsze, idziecie do specjalnego sklepu, oni go przepoławiają na połowę, wylewa się z niego woda. Tej wody też nikt nie pije na Filipinach, bo to jest stara woda. W Polsce możecie się tym zachwycać, że to jest nowa, świeża woda z kokosa. Nie, tego się po prostu nie pije, to się wylewa. Bardzo często zresztą ten stary kokos też jest sprawdzany po otwarciu, bo może się okazać, że ta woda nie będzie pachniała ładnie. To znaczy, że kokos jest zepsuty i on się już wtedy do niczego nie nadaje. Jeżeli pachnie spoko, tak jak ten, był sprawdzany parę razy, to dopiero wtedy to idzie na specjalną maszynę. I z tego są robione wiórki kokosowe, które są bardzo wilgotne. Te wiórki też tutaj mam. Te wiórki są tutaj, dostajecie je przeważnie w plastikowej torebce. Zobaczcie, takie ładne wióreczki. No, nie wiem, czy będzie widać. To są wiórki tylko i wyłącznie z jednego kokosa. Naprawdę jest ich sporo. One są bardzo wilgotne i nadają się na przykład na mleko kokosowe. Tak, można z tego zrobić mleko kokosowe. Po prostu wystarczy wziąć to, ścisnąć bardzo dobrze. Chociaż może mi się nawet uda. O, cieszę. I wtedy, zaczyna wypływać. Macie świetne mleczko kokosowe, które jest świeże, dosłownie przed momentem wyciągnięte z kokosa. I to się nadaje idealnie do potraw.
Uwierzcie mi, potrawy z mleczkiem kokosowym są po prostu rewelacyjne. Jedne z moich bardziej ulubionych na Filipinach i zresztą w niektórych innych krajach. I są po prostu cudowne. Ale to nie wszystko. Jeżeli na przykład byście wysuszyli tego typu wiórki kokosowe, wysuszyli je całkowicie, to możecie je sprasować. A jak je sprasujecie, to wtedy potrzebujecie olej kokosowy. Oczywiście to z tych wilgotnych, to jest też bardzo dużo wody tutaj i innych jakichś tam elementów, dlatego jak to ściśniecie, to po prostu będzie wpływało białe mleko, czyli mleko kokosowe. Jeżeli to byście wysuszyli, tą wodę odparowali, to wtedy tak naprawdę powinien zostać już tylko taki naturalny, wyciskany na zimno olej kokosowy, który później jest sprzedawany. Są różnego rodzaju firmy na Filipinach, w okolicy, które się po prostu tym też dokładnie zajmują. Ale to nie wszystko, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak byliśmy w Polsce, to Krystyn właśnie takie wiórki kokosowe, zamrożone, świeże, no dobra, świeże zamrożone, zawiozła do Polski. I tam też w Polsce używaliśmy ich jako tego mleczka kokosowego, bo chciała to mleczko mieć kokosowe świeże, na włosy. I to robiła mnie, Emilii i sobie. To chyba pamiętacie to. Jak nie, to w opisie tego filmiku tam znajdziecie gdzieś linka i sobie zobaczycie, jak to po prostu wyglądało. Jeszcze ostatnią rzeczą, co tak naprawdę można zrobić z tego starego kokosa, to jest tak naprawdę wyczyszczenie go bardzo dobrze i oczywiście wykorzystanie tej łupienki na przykład na jakiś taki talerzyk albo inne rzeczy. To też tak Filipińczycy czasami kombinują z czymś takim, robią jakieś elementy, naszyjniki, jakieś takie wisiorki, bo to po prostu jest naprawdę twardy taki budulec, z czego można coś takiego małego po prostu zrobić. Ale na ogół to jest po prostu odpad i później się to wyrzuca. Są różne oczywiście sposoby, żeby to jeszcze wykorzystać, ale tutaj już nie będę się rozwijał za bardzo na ten temat, bo też nie jestem specjalistą. Szukałem różnego rodzaju film, które by się tym zajmowały, bo chciałem po prostu nagrać z nimi odcinki, ale niestety się nie udało jak na razie. Jak się to zmieni, to oczywiście do tego wrócimy. Zostawmy już tego starego kokosa na boku i przejmijmy się tak naprawdę prawdziwym kokosem filipińskim, bo to jest dopiero to, co musicie spróbować. To jest coś rewelacyjnego. Jak widzicie, ten kokos tak naprawdę dużo więcej waży i jest dużo większy i on kosztuje teraz na Filipinach około 25 peso. Oczywiście ta cena będzie różna w zależności od tego, gdzie się akurat znajdujecie. Ja pamiętam, że jak przyleciałem pierwszy raz na Filipiny, no tam już prawie 10 lat temu, to one kosztowały bodajże chyba 15 peso. Później podskoczyły na 20 peso. Oczywiście to też zależało od tego, ile tak naprawdę tych kokosów się zamawiało. No ale zwróćcie uwagę na to, jeżeli na przykład były firmy, które się specjalizowały w tym, że na przykład dla obcokrajowców dostarczały kokosy, bo obcokrajowiec na przykład chciał wypić wodę kokosową, tam na przykład prawie codziennie sobie otwierał jednego kokosa i wypijał taką wodę kokosową, bo ona jest po prostu niesamowicie zdrowa, przyjemna, po prostu naturalny taki napój energetyczny, który może nie dać kofeiny, tak jak da ci kawa, ale po prostu ma wszystkie minerały, mikroelementy i przecież chyba nawet plotki chodziły o to, że był używany jako zamiennik krwi w czasie II wojny światowej. Co prawda nie wiem, czy to jest potwierdzone na 100%. Ale oczywiście cena była różna, bo na przykład takie firmy dostarczały dla obcokrajowców cały czas takie kokosy, więc ten na przykład, jeżeli obcokrajowiec zamawiał tam powiedzmy 10 kokosów tygodniowo, no to tam cena mogła iść po prostu w dół. Później wiem, że zaczął się zrobić takie mały trochę problem z tymi kokosami, bo mało kto chciał tak naprawdę je dostarczać. Nawet nie to, że dostarczać, tylko nikomu się za bardzo nie chciało nawet wchodzić na drzewa, na palmy kokosowe i je zbierać. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie, ale tak naprawdę, słuchajcie, było. Po prostu nie chciało się im wchodzić, nie chciało się im zbierać. Ciężko było znaleźć osobę, która po prostu będzie te kokosy dostarczała. Z tego co wiem, to już te ceny podrożały tych kokosów i no i ludziom się zachciało z powrotem wchodzić na palmy. Ale jak takiego kokosa otworzyć? No takim nożem to go nie otworzycie. Młotkiem raczej też go nie otworzycie. Na koniec tego filmiku spróbujemy go otworzyć wiertarką. I zobaczymy, czy się uda. Ale ogólnie co na Filipinach się robi, to się używa maczety do otwierania tego. Ja ze względu na to, że my mieszkamy w centrum i ja nie wiem jakim cudem akurat, ale cała moja rodzina, która tutaj mieszka, nie ma ani jednej maczety, to jestem niestety załamany i nie jestem wam w stanie tego pokazać. Chociaż może to i lepiej, bo pomimo tego, że mieszkam 10 lat na Filipinach, to maczetą strasznie słabo się obsługuje. Naprawdę. Używałem jej chyba kilkukrotnie w swoim życiu, jak po prostu już musiałem. Przeważnie zawsze ktoś był z lokalnych osób, Filipińczyków, którzy po prostu już operuje tym urządzeniem od dziecka. Obcokrajowcy lepiej, żeby się z daleka od tego trzymali. To naprawdę jest dosyć niebezpieczny przyrząd i można sobie krzywdę zrobić, taką, że się zapamięta na bardzo, bardzo długo.
bo takie przypadki już też oczywiście były. Także my tego kokosa nie otworzymy. No, przynajmniej na razie, bo poczekajcie do końca tego filmiku. My go nie otworzymy, bo nie musimy go otwierać, bo mamy tak naprawdę już drugiego kokosa, który jest otwarty tutaj. I tak wygląda świeży kokos, który można zjeść. I to całkowicie inaczej pachnie, całkowicie inaczej w środku wygląda. Już wam pokażę jak. Nawet mam łyżeczkę. Bo to, co tutaj jest w środku, to drodzy panowie i panie, albo panie i panowie, je się łyżeczką. Bo to jest taka galaretka. I to jest tak naprawdę świeży kokos, miąższ świeżego kokosa, który po prostu smakuje super. I teraz tak, oczywiście w zależności od tego, ile kokos ma dni i jak, na ile jest świeży, to tej galaretki będzie więcej, mniej, ale też będzie jej konsystencja różna. Czasami może się okazać, że na przykład jest ta galaretka już dosyć twarda, znaczy na pewno nie taka twarda jak z tego starego kokosa, którego wam pokazywałem, tylko po prostu jest taka dużo bardziej przyjemniejsza w dotyku i dużo lepiej smakuje. Oczywiście takie kokosy też się mogą zdarzyć, że będą uszkodzone, jakoś zepsute delikatnie, ale wtedy ten zapach będzie odczuwalny, to nie będzie przyjemne picie tego. Sama taka galaretka jest, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo zdrowa, no i oczywiście świeża. No chyba sami widzicie, że nie ma co porównywać. Tego to by się łyżką nie dało jeść, to się łyżeczką bardzo ładnie je. Ale ogólnie też się tego normalnie łyżeczką nie je, bo każdy Filipińczyk, który będzie przygotowywał wam takiego kokosa, bo może tego też nie wyjaśniłem, bo jakbyście byli pierwszy raz na Filipinach i na przykład podeszli do takiego punktu, gdzie sprzedają świeże kokosy, to oni się po prostu pytają, co chcecie. No to chcecie się napić wody kokosowej, więc oni ucinają kawałek, robią taką małą dziurkę, żeby tam sobie włożyć słomkę albo coś innego i wy wypijacie tą wodę z kokosa. Po tym, jak wypijecie tą wodę z kokosa, dajecie temu panu kokosa, a on robi ciap, ciap i macie już 2 kokosy. Takie, no 2 połówki kokosów, żeby sobie właśnie zjeść ten środek, ten miąższ, który jest naprawdę rewelacyjny. I on oczywiście tak samo ucina tutaj kawałeczek taki z tego kokosa z zewnątrz, który służy za kawałek tak naprawdę łyżeczki. I tym kawałkiem kokosa sobie już wybieracie ten miąższ i go sobie jecie. Spora różnica. Stary kokos, świeży kokos. Złe, dobre. Albo w zasadzie nawet bardzo dobre. Ale oczywiście to dalej nie wszystko, bo najlepszym elementem tego świeżego kokosa jest woda kokosowa. No i tak się składa, że my oczywiście też mamy wodę kokosową tutaj, bo jakby nie było, jak już pan mi przepołowił tego kokosa na pół, to poprosiłem, żeby przygotował wodę kokosową. I z tego kokosa, który tutaj widzicie, bo to jest dokładnie ten kokos, jest takiej wielkości, w środku jest mniejszy oczywiście, było tyle wody. Zaraz zobaczymy, ile to będzie w szklance. Oni oczywiście pakują taką wodę, jeżeli bierzecie ją na wynos, w worki plastikowe, więc dlatego warto na Filipinach, jak będziecie podróżować, brać ze sobą na przykład jakiś taki pojemnik na herbatę, na wodę, na coś innego, żeby ograniczać te plastiki. Ja niestety pech chciał, akurat kupując te plastiki wracałem i w ostatniej chwili sobie przypomniałem o tym, że muszę kupić, bo normalnie jak jadę po taką wodę kokosową, albo na przykład po jakieś inne rzeczy związane z kokosami, to mam swój duży pojemnik na wodę, taki chyba 2-litrowy, plastikowy, który jest wielokrotnego użycia. I ja ogólnie przeważnie wtedy biorę na przykład 3-4 kokosy i żeby po prostu wszystko mi przelał do tego jednego zbiornika, a ja to później trzymam to w lodówce. Zresztą takie no prawie 2 litry to ja i tak w ciągu 2 dni, 3 dni spokojnie jestem w stanie wypić i jak to będziecie trzymać w lodówce, to na pewno się nic z tym nie stanie. A dodatkowo ten miąższ to oni też wybierają i dają na przykład do jednego pojemnika. No przeważnie oni też dają do plastikowego, więc jeżeli na przykład chcecie taki miąższ na wynos, to warto sobie wziąć na przykład plastikowy swój pojemnik, gdzie oni to spokojnie tak samo mogą przerzucić. I ten miąższ, a do tego miąższu to jeszcze przejdziemy. Na razie sprawdźmy, ile jest tej wody. To też jest filipiński sposób otwierania worków plastikowych. Czyli po prostu przegryź. No dobra. Mamy pełną szklaneczkę. Dobra, to czekajcie, to trzeba skończyć. To też się tak robi po filipińsku, że po prostu się urywa kawałek i siup.
nie ta dziurka. Ach. No więc zobaczcie, mamy całą szklankę i nawet więcej wody kokosowej z takiego małego kokosa. Ach. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Ona jest taka... Oczywiście tam zawsze takie farfocle delikatne pływają, takie kawałeczki kokosa, ale to jest naprawdę, słuchajcie, napój bogów, dosłownie. Można by to pić codziennie. Zresztą ludzie też, na przykład, jeżeli poczytacie sobie w internecie, wymyślili sobie różnego rodzaju diety kokosowe, opierające się na tym, że na przykład tylko i wyłącznie wypijają 3 kokosy dziennie, nie jedzą niczego innego. Mi się wydaje, że to jest takie zbyt inwazyjne, dlatego to już oczywiście od was zależy, co będziecie robić. Ale znam osoby, które były na diecie kokosowej chyba bodajże 5-6 dni, wytrzymywały i naprawdę rzeczywiście no chudły. Piły tylko i wyłącznie wodę, ewentualnie czasami z tego co wiem, to się wspomagali właśnie tym miąższem kokosowym jeszcze dodatkowo, ale w zasadzie niczego nie jedli. Łatwo było, ciężko, no to już tak naprawdę... To już chyba od nich zależy od charakteru, kto jak to woli. Ale tak jak mówię, no ja takiej diety nigdy nie próbowałem i raczej bałbym się chyba czegoś takiego zrobić. Dlatego lubię sobie po prostu wodę kokosową wypić zamiast innego rodzaju napojów. No dobra, ale słuchajcie, do czego jeszcze nadaje się tak naprawdę ten miąższ kokosowy? Bo nie powiedziałem wam o jednej fajnej rzeczy. Dlaczego ja na przykład zbieram ten miąższ kokosowy? Zawsze jak przyjeżdżam po wodę kokosową, to ją biorę na wynos i mam na przykład na 2-3 dni. Ale ten miąższ też biorę. Ten miąższ, tą galaretkę tak zwaną, słuchajcie, ja ją po prostu mrożę. Ja ją mrożę, porcjuję i mrożę. Ona zawsze wtedy będzie świeża. I ona, słuchajcie, się idealnie nadaje do szejków kokosowych. Z tej twardej skorupy tych wiórów, które później robicie, to się po prostu totalnie nie nadaje do szejków kokosowych. To jest po prostu już odpad, tak jak mówię. To można wycisnąć i mieć z tego mleko, ale tych wiórków po prostu samych się nie je. Z tej galaretki po prostu mieszacie to z mlekiem, dajecie trochę miodu, albo nawet i bez miodu, bez żadnego dodatkowego słodzika. Blendujecie i macie niesamowity szejk kokosowy, który zresztą na Filipinach też jest dosyć popularny i jest sprzedawany w różnego rodzaju miejscach, szczególnie w jakichś tam centrach handlowych, a wy to po prostu możecie zrobić za naprawdę grosze u siebie w domu. I oczywiście taki jeden kokos spokojnie wystarczy na jednego szejka. Ja przeważnie z takiego jednego kokosa robię 2 szejki, ale to są takie no nie półlitrowe szejki, tylko takie po prostu troszeczkę mniejsze i naprawdę ja je uwielbiam, Krystynie uwielbia, Emilia tak średnio ogólnie przepada za kokosem. Chyba wam coś obiecałem, nie? Że będziemy otwierać tego kokosa w nienaturalny sposób, czyli tak po europejsku bym powiedział, wiertarką. To róbmy to. Bezpieczeństwo najważniejsze. Mam też specjalnie przygotowaną wiertarkę z jakimś wiertłem. Sprawdźmy, czy da się to zrobić. Ha! Polak potrafi. Weszło jak w masło. Także jeżeli nie macie pod ręką jakiejś maczety, możecie zawsze skorzystać ze wkrętarki albo wiertarki. A, to by się przydało jeszcze zrobić chyba jedną dziurkę. Dosłownie jak w masło, ale fajne wiertło sobie kupiłem. Kurde, muszę to opatentować normalnie. Trochę mam już teraz za dużo tej wody kokosowej, ale moment, jakoś to spróbuję jeszcze w logiczny sposób przelać. O. Jedyny problem, jaki teraz powstał, to to, że muszę to jakoś przeciąć, żeby wyciągnąć ten miąższ. I tego już niestety nie będzie w tym odcinku, a szkoda, bo piłę spalinową zostawiłem na dole. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem pewnego rodzaju kwestie związane z kokosami, że wiecie teraz wszystko na ten temat, jeżeli ktoś was zapyta. Jeżeli przylecicie na Filipiny i będziecie nieprzygotowani, to będziecie wiedzieć co i jak, z czym się je i jak się powinno zamówić kokosa. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i zostawcie oczywiście subskrypcję. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, no i do zobaczenia oczywiście za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa, pa.